Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy zafascynowani ostatnimi laty ziołem, które robi naprawdę zawrotną karierę i jest to czystek. Ale czystek to jest tylko i wyłącznie towar importowany, lito z Chin, lito z Turcji. Jeżeli spojrzymy na naszych rodzimych producentów nawet i na adnotacje dotyczące pochodzenia na opakowaniach, to będziemy mieli wymienione właśnie te dwa kraje. O jakości czystka już nawet nie wspomnę. A my tymczasem możemy, czy mamy pod ręką zioło, które może śmiało konkurować z wymienionym czystkiem, ale jest i po stokroć od niego lepsze, naprawdę. I jest to czyściec leśny. I o nim właśnie będzie dzisiejszy film. Zapraszam. Bardzo proszę, oto i on. Czyściec leśny. Roślina spotykana w naszych lasach, spotykana na naszych łąkach. Ona jest byliną należącą do rodziny jasnotowatych, podobnie jak jasnota, macierzanka, dąbrówka, orzanka czy mięta. O macierzance, jasnocie, dąbrówce, orzance są filmy na kanale To Ci Ziółko, więc Wam serdecznie je polecam. Natomiast czyściec występuje w strefie klimatu umiarkowanego, więc w całej Europie, ale też w części Azji. W Polsce można go spotkać głównie na niżu, czyli tutaj u mnie w lasach. Preferuję lasy mieszane i liściaste, a jak widzicie tutaj właśnie taki las jest. Dlatego jest i w nim czyściec. Jak go rozpoznać? Bardzo charakterystyczny dla czyśćca jest jego zapach. Jeśli rozetrzemy w palcach liść rośliny, to roślina wydzieli nam taki intensywny zapach. Jedni mówią, że to pachnie jak płyn do toalet, inni, że okropnie śmierdzi. Dla mnie oczywiście pachnie, więc aczkolwiek muszę przyznać, że bardzo, bardzo specyficzny zaiste jest ten zapach. Ale jeżeli nie dacie rady rozpoznać go po zapachu, to poznacie go na pewno po jego budowie morfologicznej. I teraz zbliżymy się do rośliny i ja Wam to wszystko zaprezentuję. Ten czyściec tutaj jest mniejszy, natomiast bywa, że osiąga on wysokość do 1 metra, rozmnaża się z takich podziemnych kłączy, z podziemnych rozłogów, więc dlatego jest tutaj go bardzo dużo. Dalej jest jeszcze go więcej, ale tutaj taki jest bardzo wdzięczny, zdrowy ten egzemplarz, więc postanowiłam się na nim skoncentrować. Jaką ma łodygę? Łodygę dolarku. Chodź proszę Cię, powiedz tutaj o czyśćcu, zamiast mi tutaj grymasić. Albo poczekasz chwilę, albo chodź powiedz Ty, jak jesteś taki mądrutki. No dobra. Łodyga. Łodyga czyśćca jest prosta, wzniesiona, jak widzicie, lekko owłosiona. Mam nadzieję, że to tutaj też będzie widać. O, bardzo proszę. Łodyga jest lekko owłosiona. Liście czyśćca są ogonkowe, jak widać. Sercowate, tak, taki mają kształt sercowaty i na krzyż ległe, czyli 2 listki tak i 2 listki tak. Więcej o liściach mówiłam w niejednym filmie, między innymi w tym filmie o wiązówce błotnej, więc jeżeli to Was interesuje, to proszę bardzo, możecie sobie tam zerknąć. Kwiaty. Kwiaty czyśćca zebrane są w takie grona na szczycie rośliny. Są czerwonawe lub fioletowawe z dzwonkowym kielichem i składają się z paru okółków, jak widzicie. Zobaczcie, takich właśnie dookoła, 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 dookoła. O, tutaj to bardzo dobrze widać. Z paru okółków. Aha. To Ty by chcesz być gwiazdą tego filmu, a nie czyściec, tak? No to super, ale o nim też trochę powiemy, dobrze? Bądź cierpliwy, dolarku. Co jest charakterystyczne dla kwiatów? Mam nadzieję, że to będzie tutaj widać, że
taka jest górna, dwie wargi. Górna warga jest niepodzielona, taka trochę zagięta, tak? A krótsza warga korony składa się z 3 klap. O, tutaj jest raz, dwa, trzy. Ta jedna środkowa jest taka większa i dłuższa, a 2 po bokach. Może tutaj też będzie widać. O, górna i dolna. Tak wyglądają kwiaty czyśćca. O, tutaj możecie sobie jeszcze raz dokładnie zobaczyć, albo i nie, jak wyglądają kwiaty czyśćca. Tak? Bo po tych kwiatach też można, a z boku wyglądają one tak. Bo po nich można również czyśćca rozpoznać. Po kwiatach powstają owoce. Owocami są trójkanciaste rozłupki. No teraz jeszcze owoców siłą rzeczy nie ma, ale ponieważ my zbieramy ziele czyśćca, czyli łodygę, liście i kwiaty właśnie w okresie kwitnienia, to ten czas, kiedy są kwiaty, a nie ma jeszcze owoców, jest dla nas najbardziej istotny. Faktycznie pachnie on bardzo specyficznie, nawet jak nie rozetrzemy liścia. Bez wątpienia jest to czyściec. A teraz opowiem Wam, jakie związki czynne, bo jest ich bardzo wiele, znajdują się w czyśćcu i dlatego on jest właśnie taki cenny. Czyściec zawiera między innymi związki irydoidowe, czyli ajugosyt i aukubina. Ta aukubina, która znajduje się również w babce, tak? Pamiętacie w filmie o babce? Tutaj Wam podlinkuję, że też jest aukubina. Ale poza tym są flawonoidy, poza tym są terpeny, poza tym są alkany, alkaloidy, fenolokwasy, garbniki, aminy, diterpeny, olejki eteryczne, kwas ursolowy, który wspomaga między innymi redukcję naszej tkanki tłuszczowej, więc dlatego czyściec jest również sprzymierzeńcem w walce o naszą piękną sylwetkę, ale też ten kwas ursolowy poprawia masę mięśniową, wzmacnia nasze serce, więc jest bardzo istotny. Często sięgają po niego sportowcy właśnie, żeby poprawić sobie masę mięśniową, nad którą pracują. Ale też jest kwas oleanolowy. Nikt nie jest doskonały. Oleanolowy, który wykazuje właściwości przeciwzapalne i jest bardzo silnym antyutleniaczem. Takie związki czynne znajdują się w czyśćcu. No dobra, idziemy, bo ten maluch się niecierpliwi. Wyście widzieli już z bliska czyśćca. Tutaj macie go ze mną, towarzyszy mi, a ja Wam będę mówiła teraz, jak działa ta roślina. I pewnie go gdzieś tu po drodze jeszcze spotkamy, to sobie go zobaczycie. Roślina działa przeciwzapalnie przede wszystkim, a co się z tym wiąże? Również przeciwreumatycznie, tak? Działa ściągająco, no wiadomo, to są garbniki, one tak działają, a ponieważ w czyśćcu jest ich dużo, więc cała roślina ma takie działanie. Działa żółciopędnie, działa ochronnie na naszą wątrobę, działa przeciwbakteryjnie, działa przeciwgrzybiczo, działa przeciwwirusowo, działa cytotoksycznie, ale też przyspieszać nam może na przykład gojenie ran, więc jest świetne dla naszej skóry. Aha, zapomniałam jeszcze o 2 bardzo ważnych rzeczach. O tym, że obniża nam ciśnienie krwi, a poza tym, i to jest związane właśnie z nazwą rośliny, i to jest najistotniejsza i najsilniejsza jej cecha, czy jej działanie, to jest działanie odtruwające czyśćca, tak? On czyści naszą krew, czyści naszą limfę. Podobnie działa przytulia czepna, pamiętacie, podlinkuję Wam film, ale w tym względzie uważam, że działanie czyśćca jest silniejsze, jeszcze bardziej intensywne i jeszcze bardziej spektakularne niż przytuli. O, widzicie, tu idziemy dalej i on już jest trochę większy tutaj, dlatego że tu musi rywalizować o dostęp do światła czy do słońca z pokrzywą, z którą się bardzo lubi i często razem z nią występuje, ale też z przytulią właśnie, o której przed chwilą mówiłam, która, jak wiecie, korzysta z pokrzywy, żeby wspinać się do słoneczka. Czyli czyśćca możemy zastosować w leczeniu wszelkich stanów zapalnych.
Od naszego gardła począwszy, jeżeli mamy początki infekcji, tak, przez na przykład zapalenie dziąseł, zapalenie czy wszelkie stany zapalne po ekstrakcji zęba, stany zapalne oczu, stany zapalne uszu i dalej stany zapalne płuc, oskrzeli, wątroby, jelit, nawet zapalenie jajników, zapalenie pochwy, aż po zapalenie kości i zapalenie stawów. Czystek jest tutaj niezastąpiony, uwierzcie mi. Możemy go stosować w reumatyzmie, w cukrzycy, w nadciśnieniu, jak mówiłam, bo obniża ciśnienie krwi, wspomagająco w leczeniu nowotworów, w terapii chorób z autoagresji, włączając również te, w których najbardziej cierpi nasza skóra, bo i na skórę czyściec świetnie działa, dlatego że pobudza tkanki, regenerację tkanek, pobudza, jak już wspominałam, gojenie się ran, ale też poradzi sobie z wypryskami, z trądzikiem, bo to są przypadłości, które są często pokłosiem właśnie zanieczyszczonego organizmu, czyli zbyt dużej ilości toksyn w naszym organizmie występującej. Ale czyściec to jeszcze nie koniec jego działania. Działa też łagodząco na nasze nerwy. Uspokaja, ponieważ redukuje wydzielanie adrenaliny w naszym organizmie, więc sami zobaczcie, czyż to nie jest cudowne ziele. I jeżeli już go sobie nazrywamy, a ja zaraz to zrobię, to możemy go stosować w najróżniejszych postaciach. Nie no, pięknie, Dolarku. Jesteś taki czyściutki, ale najważniejsze, że jesteś szczęśliwym pieskiem. Dobrze. Jeżeli już go zerwiemy, to możemy stosować w najróżniejszych postaciach. Możemy sobie oczywiście robić napar ze świeżego ziela, możemy go suszyć, możemy go zażywać. Wtedy, kiedy ususzymy, to zażywać proszkowany 2 razy dziennie po jednej, no pół do 1 łyżeczki, tak? Możemy zrobić sobie nalewkę z czyśćca, ocet, macerat. Do oczyszczania skóry możemy stosować napary, którymi smarujemy po prostu miejsca zmienione na skórze, ale też możemy robić parówki wodne na bazie tej rośliny. Nad taką gotującą wodą, która jest naparem z czyśćca, po prostu możemy się pochylić, zakryć głowę ręcznikiem i on wtedy świetnie działa też oczyszczająco na pory naszej skóry. Natomiast musimy uważać, dlatego że czyściec w dużych ilościach może nam upośledzić trochę wchłanianie żelaza, więc w przypadku intensywnej terapii, którą sobie zaserwujemy, proszę zróbcie po 3-4 tygodniach przerwę, ale najlepiej stosować czyściec w protokole swoim zielarskim dnia codziennego wraz z innymi ziołami, tak? Więc wtedy unikniemy z pewnością ryzyka ewentualnego przedawkowania. Prawda, Dolarku? Prawda. I teraz mam dla Was bardzo ważną informację. Informacja jest taka, że czyściec jest naszym cudownym sposobem na kleszcze. Ja wiem, że wielu z Was nie chadza do lasu, ponieważ boi się kleszczy. Czyściec jest właśnie sposobem na to, abyśmy dla kleszczy nie byli atrakcyjni. Dlatego, że nasz organizm wysycony ziołem, jeżeli będziemy je pić na przykład codziennie lub parę razy w tygodniu, spowoduje, że kleszcze będą nas omijać z daleka. Pamiętajmy, że kleszcze nie widzą, kleszcze nie słyszą, kleszcze kierują się głównie zapachem, więc dlatego czystek, ale i inne zioła, na przykład kocimiętka, są ziołami, które mogą nam pomóc w ochronie przeciwkleszczowej. Ale to nie wszystko, kochani. Dlatego, że w 2010 roku naukowcy z Uniwersytetu w Lipsku udowodnili, że czyściec hamuje wzrost bakterii odpowiedzialnej za co? Za rozwój boreliozy. Więc nawet jeżeli jakiś kleszcz z rozpędu się do nas przyczepi, bo no, to jest prawdopodobne, że tak może być, to borelioza ominie nas szerokim łukiem, dlatego że ta bakteria się po prostu w naszym organizmie nie rozprzestrzeni i nie rozwinie. Zobaczcie, jaka tutaj jest mnogość wszelkiego dobra. Jaka ta natura jest piękna, jaka soczysta i między tymi wszystkimi roślinami jest właśnie czyściec, rośnie czyściec. Tutaj. Jest go bardzo dużo.
Oprócz czyśćca leśnego jest jeszcze czyściec błotny, którego bulwy używane były w staropolskiej kuchni. Chętnie go spożywano, bo te bulwy mają taki orzechowy smak, są bardzo chrupiące, więc bardzo chętnie po nie sięgano, ale też suszono je na przykład i potem ucierano, robiono proszek, który dodawano, ale taka mąka, który potem dodawano, o tutaj też wystaje, widzicie? Haha. Dodawano do na przykład do podpłomyków. Liście, nie tylko bulwy, ale liście tegoż czyśćca błotnego też używano w kuchni jako przyprawę, zwłaszcza kiedy przygotowywano ciężkie, tłuste, ciężkostrawne dania, bo jak już Wam wspominałam, czyściec działa żółciopędnie, więc ułatwia nam także trawienie. A kłącza czyśćca błotnego możemy również kisić, co sprawi, że otrzymamy nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe, no powiedzmy danie, tak? Jada się też bulwy czyśćca bulwiastego, one są takie bardzo specyficzne, bo po wyszorowaniu i umyciu wyglądają jak pulchne, tłuste gąsienice. No pewnie nie wszyscy się na nie skuszą, ale może chętni się znajdą. Natomiast teraz opowiem Wam jeszcze o tym, co niektórzy z Was również bardzo lubią, czyli o czyśćcowej magii. Magia również wiedziała o niesamowitych właściwościach czyśćca. Sadzono go przy domach, aby ochronił przed złymi mocami domostwo i wszystkich, którzy w nim mieszkają. Palono kadzidła czyśćca, aby właśnie ochronić dom przed złą energią, ale też oczyszczano tą rośliną głowę, oczyszczano myśli przed medytacjami wszelkimi. No to co? Przekonałam Was, że własnoręcznie zebrany czyściec jest po 100-kroć bardziej wartościowy niż sprowadzane z dalekich krajów zioła, o których nie mamy pojęcia ani skąd zostały zebrane, ani w jakich warunkach przechowywane, ani co może się w nich jeszcze znajdować. Ruszajcie zatem na poszukiwanie czyśćca, bo teraz właśnie w czerwcu zaczyna on kwitnąć. A nasza domowa apteczka bez tej rośliny istnieć i służyć nam nie może w pełni wartościowo. Trochę inaczej teraz wyglądam, ponieważ zapomniałam wczoraj nagrać dla Was pożegnań, a dzisiaj wyszłam sobie na glistnikowe jeszcze zbiory i mi się przypomniało, więc chciałam powiedzieć tak. To tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i otworzył Wam oczy na wiele spraw dotyczących tej przefantastycznej rośliny. To nic, że 15 much lata mi koło twarzy, ale ja będę dzielna. No dobrze, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo, bądźcie szczęśliwi i do następnego razu. Pa!